Korfu, godzina 10 rano, znowu grzeje niesamowicie od samego rana, a ja za chwilkę mam już tour do miasteczka Paleokastrica. To kosztuje 35 euro i do tego zliczony także rejs do Błękitnej Groty. No wiadomo, że najlepiej to pojechać samemu na własną rękę samochodem albo autobusem, ale autobusem się nie da, ponieważ nie ma tutaj bezpośredniego dojazdu z Sidari. Trzeba jechać do Kerkyry i później przesiadka. A Paleokastrica to przepięknie położone miasteczko na zachodnim wybrzeżu wyspy pośród gór. Jest tam 6 plaż, z czego do jednej można dostać się tylko od strony morza. Także jedziemy. I pierwszy przystanek to największa tutaj na wyspie destylarnia, założona w roku 1962, a produkowane są tutaj wyroby alkoholowe z lokalnego owocu kumquat. Można oczywiście spróbować likiery kumquat, zwany przez Chińczyków żółtym złotem. Oczywiście oprócz alkoholi z tego owocu są produkowane także różnego rodzaju słodkości i nie tylko. Już więcej tego nie próbuję, bo jest dopiero 11 rano i nie chcę być pijany o tej porze. A tak już w naturze wygląda owoc kumquat na małym drzewku. I dojechaliśmy w końcu do Paleokastrica, ale były takie korki i miasto jest tak zakorkowane. Cóż, jedno z najbardziej popularnych tutaj turystycznych miejsc na wyspie Korfu. U góry jest monastyr, a tutaj już wielka główna plaża. Widok wprost oszałamiający, niezwykły. Jest oczywiście plaża i turkusowa woda oraz skały. Dokładnie, my teraz będziemy płynąć łodzią do Niebieskiej Groty. Byłem tutaj 6 lat temu, także płynąłem, więc powiem wam od razu, że warto. No i płyniemy. A tutaj przed nami pierwsza grota. Spójrzcie. Hello, this gave the name Napsika. Napsika is a princess from Corfu, from the Greek mythology. Left to the boat, down in the water, he have red coral. Kora, patrzcie. Hello, left is here. Grota Świętego Nikolasa. Niebieska woda. O, ciekawe miejsce. Są ryby. Siedzenia w łodzi są tak niewygodne. Po prostu wszyscy siedzimy twarzami do środka. Trzeba się obracać. U góry małpia twarz. I turn the boat, ladies, no problem. Będę szczery, ale siedzenie na tej łodzi to po prostu jest nieporozumienie. Już mnie wszystko boli od wyginania się. A wiedziałem, że na innych są po prostu normalne. Postawione przodem. A przed nami już kolejne piękne miejsce.
left to the boat, down in the water, the blue eye. You remember where I slept? Niebieskie oko. Hello, you remember where I slept? There. The blue eye. Jest, z tej strony jest niebieskie oko. Miejsce o nazwie La Grotta i tutaj był w roku 1975 kręcony film James Bond Tylko dla Twoich oczu. Dobra rada, bierzcie taką łódź z normalnymi siedzeniami. Ta plaża jest tak zatłoczona, że tutaj w ogóle nie ma miejsca, żeby się rozłożyć. Tak jest tłok, ale jak mówiłem, bardzo popularne i turystyczne miejsce. Miasto Palo Castrizza. A jest to plaża o nazwie Agios Spiridon. A piękna turkosowa woda i żółty piasek. Rzecz jasna, pamiątki na drodze do monasteru. Po tej stronie akwarium, a także możliwość popłynięcia żółtą łodzią podwodną. A tam zaraz już kolejna plaża. Ta łódź nie do końca jest podwodna, po prostu ma przeszklony kadłub. Zaraz Wam ją pokażę. Tymczasem to właśnie plaża Agios Petros. Jest tam łódź podwodna, nawodna, ale tutaj wieje, dobra. To jest ta łódź. Tutaj już nie ma piasku, są po prostu małe kamyczki. Agios Petros. Tak, żeby dalej pójść, trzeba mieć już bilet kupiony na rejs. Ale my nie mamy tyle czasu, to są właśnie minusy takich objazdowych wycieczek, no ale nie miałem wyboru, niestety tym razem. No piękne widoki, to co już mówiłem. A tam, za tą małą grotą i skałą jest druga część plaży. Dokładnie tutaj. To chyba najmniejsza i najbardziej spokojna plaża w całym miasteczku. Są parasolki, są skały i jest przepiękna woda. Diving center, można nurkować, można uprawiać sporty wodne, no czego chcieć więcej. Tam daleko żółta łódź podwodna, a tutaj ta część plaży. I właśnie trwa boarding na kolejny mały rejs. O, a tutaj stoi stary wrak poprzedniej łodzi Yellow Submarine, ale ona jest popsuta od wielu lat, z tego co wiem. I to tak właśnie wygląda, czyli pokład pod powierzchnią wody jest po prostu przeszklony. Tak jak tutaj widać. To wszystko jest pod wodą.
A ujęcia z drona, no powiem Wam, że pierwsza klasa, jestem bardzo zadowolony, wylatałem chyba całą baterię, no ujęcia przepiękne. Tymczasem to już kolejna plaża oraz port Alipa. Sporo ludzi właśnie czekają na kolejne łodzie, ponieważ tutaj również można kupić rejsy. I jak widać są różne możliwości, różne trasy, także warto skorzystać. No to jest plaża, taka powiedzmy, że lekko piaszczysta, ale nie do końca. Jest trochę kamyczków. No i piękna woda. Tutaj taki turkus, a w sumie to zielonkowaty odcień. Kochani, koniecznie pamiętajcie o siedzeniach, żeby były w dobrą stronę. Ale woda tutaj, ta woda, ten odcień, coś wspaniałego. Molo, czy raczej falochron. Po tej stronie port Alipa i mnóstwo kutrów rybackich. No i ten kolor wody wszędzie. Zaraz Wam go jeszcze raz pokażę. Błękit i tam jest podobno najgłębiej, ale to nic, ponieważ już po tej stronie właśnie woda nabiera odpowiednich barw. Ależ to jest piękny widok. Niesamowite kolory. Oczywiście cały czas jakieś łodzie pływają. A my zaraz podjedziemy do monastyru, który zapewne widzieliście na ujęciach z drona. A oto już monastyr, największy jak na warunki wyspy Korfu. Powstał on na początku XIII wieku, ale główny kościół oraz cele mnichów zostały wybudowane dopiero w XVIII wieku. No tak, tam jest punkt widokowy, tędy prowadzi ścieżka, szlak, ale widok na Palo Castrice jest stamtąd ograniczony. A to już monastyr. To rzecz jasna dach z kaktusów. Małe muzeum, ikony. A za moimi plecami już kościół Najświętszej Maryi Panny, wybudowany w XVIII wieku. Oraz studnia. To mały, piękny ogród. Fontanna, która nie działa. Z tej strony teoretycznie przepiękny widok. No w sumie to jest. Właśnie na drugą część wyspy. To zapewne cele mnichów. A to kościół w środku. Bardzo fajne miejsce, ale pamiętajcie, że otwierają je dopiero o godzinie 15. Wcześniej jest zamknięte. Wielka muszla, a w gablocie również kości wieloryba. A tutaj na żywo, jak się patrzy z góry, o rany, niesamowicie to wszystko wygląda. Bella Vista i miejsce o nazwie Castellino i okazuje się, że to nie jest żaden zamek, tylko po prostu punkt widokowy w restauracji na górze. Trzeba wjechać windą. I stąd już niesamowity widok na Palo Castrice z góry. Punkt widokowy Bella Vista.
Ale jak mówiłem, na samej górze jest tutaj także szklany taras i dopiero stąd jest panorama przepiękna na całą okolicę, na całe zachodnie wybrzeże, a w szczególności na miasteczko Palo Castrizza. Dopiero tutaj to wszystko widać elegancko. Widok jak z drona, ale jednak na żywo jest zupełnie inaczej. No, powiem wam, że mistrzostwo, po prostu widok jest nie z tej ziemi, boski, po prostu boski widok na to miasto z samej góry tutaj. A przed chwilą przejeżdżaliśmy przez to miasteczko i droga przez miasto była tak wąska między domami, że ledwo co się autobus zmieścił. Nasz autobus to jest właśnie Castellino. U góry jest szklany taras. Ogólnie tam też jest basen. A stąd właśnie już ten przepiękny widok. Ponownie jeszcze raz go wam pokażę na Palo Castrizze. No nieziemskie to jest. Ostatni przystanek to market, targowisko, na którym to możemy kupić lokalne produkty, alkohole oraz nie tylko, oliwę, tekstylia. A kierowca w szczególności poleca kumquat z kawą oraz kawę z ouzo. A tu jak zwykle można sobie potestować produkty. Oliwa, no to jest bardzo dobry wybór. Limoncello i oczywiście kumquat. Ta duża butelka za 15 euro, ale są też mniejsze, tutaj widzę. Także do wyboru, do koloru jest i oczywiście ouzo. A to nawet miód z oliwą i z kumquatem. No widzicie? Jest tego trochę sporo produktów z kumquatu, ale po tej stronie także wyroby z drzewa oliwkowego. Taka ciekawostka. Sidari parę godzin później, tutaj tawerna o nazwie Salt and Pepper. Bardzo fajnie się prezentuje, także trzeba tutaj pójść coś zjeść. Dobry grecki styl. No, zobaczymy. Dobra, to lecimy na bogato. To jest domowy chleb oraz jakieś mięso w sosie. A zaraz będzie moussaka oraz sałatka firmowa Salt and Pepper. No tak, to teraz już rozumiem ceny w tej restauracji, czemu są takie duże. To jest sałatka Salt and Pepper i tutaj między innymi jest właśnie owoc kumquat. I to już danie główne, czyli moussaka, ale gdzie ja to zmieszczę? Gdzie ja to zmieszczę? Mam nadzieję, że się jakoś uda. No to właśnie restauracja. 32 euro wyszło za wszystko, więc nie tak źle, ale no nie mogę chodzić. Nie mogę chodzić, tak się najadłem, także polecam tą knajpę Salt and Pepper. No i grecka muzyka leci, chociaż nie jest to na żywo. No tak, ale to nie mój. Jestem już to leciutko w Korfu. Cóż, 3 dni minęły bardzo szybko. 3 dni to bardzo mało, ale takie to po prostu było last minute. Ale dostałem także zniżkę na następne wakacje o całe 100 funtów, więc opłaca się. A teraz mam nadzieję, że będą także również fajne widoki z samolotu, więc zapraszam na kolejne filmy i do widzenia. Hello, give you more information about our flight shortly.